Dzień dobry! Ciasto na pierogi powinno być miękkie i elastyczne, delikatne, ale na tyle wytrzymałe, aby można je było nadziać dowolnym farszem. Dla tych, którzy nigdy nie robili pierogów, to może się wydawać bardzo trudne, a wręcz niewykonalne, bo takie gotowanie ma bardzo często dużo pułapek nie do przejścia dla nowicjuszy. Więc jeżeli nigdy nie robiliście ciasta na pierogi, szczególnie polecam Wam, obejrzyjcie ten odcinek, przekonacie się, jak proste jest zrobienie ciasta na pierogi i jak łatwo można je sklejać. A skoro dzisiaj będzie o cieście na pierogi, to również będzie dużo o sklejaniu, o różnych formach, rodzajach i możliwościach sklejania pierogów. Zapraszam. No to z czego robi się ciasto na pierogi? Jest to bardzo proste. Ja dzisiaj będę robiła z małej ilości składników i jeżeli będziecie chcieli zrobić więcej pierogów, po prostu sobie zwielokrotnicie tę ilość składników, które Wam za chwilę przedstawię. A z tych składników ja przygotowuję 20 parę pierogów. I zaczynam od mąki. Mąka typ 450, mąka pszenna, jest jej 250 gramów. Tutaj obok jest masło, którego jest 40 gramów. Masło może być miękkie, może być twarde, to jest bez różnicy. Bardzo ważne, woda, która musi być jak najbardziej ciepła. Najlepiej odmierzcie wodę 100 ml wody, która przed chwilą się zagotowała. I ja dodaję jeszcze pół łyżeczki soli. I to jest naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o składniki. Co się jeszcze przyda? Na pewno przydadzą się albo 2 dłonie, albo maszynka typu malaksar, jeżeli macie, albo robot kuchenny z takimi końcówkami. Jeżeli nie, to rzeczywiście korzystacie z dłoni, wtedy się przyda również stolnica. Co będzie jeszcze potrzebne? Widzicie, ja mam tutaj taki malutki wałeczek, dlatego że ja mam inny sposób niż tradycyjne rozwałkowywanie ciasta, dlatego ja się posługuję takim małym wałeczkiem. Zaraz zobaczycie zresztą, jak ja to robię. Sól do gotowania pierogów, ponieważ wodę koniecznie solimy do gotowania pierogów. Jest tutaj 1 łyżka. Łyżka cedzakowa do ich wyjmowania, no i duży garnek. To jest ważne, żeby garnek był duży, z dużą ilością wody, bo wtedy takie pierogi się nie będą sklejały i fajnie się będą gotowały. No to co? To do pracy. Mąka. Jeżeli będziecie robili ciasto ręcznie, przesiejcie ją na stolnicę. Mąka powinna być zawsze napowietrzona, pamiętajcie, wtedy ciasto jest o wiele lepsze. Jeżeli robicie maszynką, to wykorzystajcie maszynkę do napowietrzenia. Ja w tej chwili przełożę mąkę do malaksera i włączając malakser na 10-15 sekund sobie po prostu tę mąkę napowietrzę. Zostawiłam odrobinę mąki, naprawdę zobaczcie, tej mąki tutaj jest niewiele, tylko troszkę potrzeba do tego ciasta, nie trzeba będzie mocno podsypywać stolnicy, bo to ciasto się nie będzie tak kleiło. No i co? Zamykam malakser i niech napowietrza moją mąkę. Mąka, jak widzicie, jest mocno napowietrzona, bo się tutaj nawet unosi. I teraz do napowietrzonej mąki przesypuję moją sól i przekładam masło. Masło możecie wziąć również takie prosto z lodówki. Ono się też nadaje. Moje zmiękło, bo ja wcześniej przygotowywałam tutaj do kręcenia dla Was produkty i ono zdążyło w międzyczasie zmięknąć. Także masło jest w środku i wszystko teraz wymieszam. Zobaczcie, nie dodaję jeszcze wody. Na razie mieszam tylko sól, mąkę i masło. Jak długo mieszać mąkę z masłem i z solą? Tak długo, aby ciasto się zbiło w takie, zobaczcie, grudki. Je można, popatrzcie, złączyć dłońmi i ono się będzie potem z powrotem rozsypywać. Chodzi o to, żeby wszystkie składniki ze sobą równo wymieszać. I to jest ten moment, kiedy będę dolewać wodę. Ponieważ będzie maszynka hałasować, ja już wtedy nie będę niczego do Was mówić, po prostu tutaj przez to zamknięcie będę dolewać wody. Woda powinna być jak najbardziej gorąca. Ja uważam, że wtedy ciasto wychodzi najlepsze. Także ja już stawiam ten malakser tak, żebyście widzieli, jak powstaje ciasto i szybciutko wlewam tutaj 100 ml bardzo gorącej wody.
Zobaczcie, ciasto jest elastyczne, ciasto jest świetnie wyrobione, w ogóle nie klei się do dłoni. Jak długo wyrabiałam w malakserze? Około 2 minuty. Ja czekam zawsze albo 2 minuty, albo aż ciasto mi się zbije w taką w miarę jednolitą kulkę. Jak widzieliście, jest to bardzo proste i nie trzeba tutaj robić niczego na tak zwane oko. Wystarczy, że zastosujecie takie proporcje, jakie Wam podałam na początku. Ciasto zawsze wychodzi właśnie takie fajne, idealne, elastyczne i bardzo dobrze rozciągliwe i świetnie się z niego klei pierogi. Ale zanim zabiorę się za klejenie pierogów, odkładam takie ciepłe jeszcze ciasto na stolnicę. Koniecznie przykrywam bawełnianą ściereczką, żeby sobie odpoczęło i troszeczkę ostygło. Ciasto już na pewno odpoczęło na tyle, żeby można było robić z niego pierogi. Pierogi generalnie w tym miejscu można zacząć robić na 2 sposoby. Albo rozwałkować ten placek cienko i wykrawać z niego szklanką bądź czymś innym takie okrągłe kształty, z których potem się robi pierogi, albo robić to tak, jak ja będę to właśnie robić i ja zdecydowanie wolę ten mój sposób. Myślę, że zaraz się przekonacie dlaczego. Odkrawam kawałek ciasta. I teraz resztę oczywiście przykrywam ściereczką po to, żeby ciasto nie obeschło. I teraz z takiego ciasta, zobaczcie, formuję taki wałeczek, podobny jak do kopytek, zobaczcie. Zwróćcie uwagę, że ciasto w ogóle się nie klei do stolnicy, nie klei do rąk, nie ma problemu z jego klejeniem. I teraz podzielę go na takie mniej więcej, zobaczcie, porcje. Jeżeli zrobicie mniejsze, to zrobicie mniejszego pieroga albo po prostu cieńsze będzie ciasto. Teraz biorę taki jeden kawałek, wyglądający właściwie jak kopytka. Troszeczkę go delikatnie tutaj rozpłaszczam palcami, kładę na stolnicy i moim mini wałeczkiem, zobaczcie, będę go w ten sposób rozwałkowywać. Słuchajcie, gdybyście wycięli szklanką, wycięlibyście zapewne kształt okrągły. Natomiast wkładając farsz do środka do pieroga, zobaczycie za chwilę, że przecież ciężko będzie go skleić, to ciasto trzeba mocno naciągnąć. Myślę, że taki kształt jest o wiele bardziej wygodny. I teraz tą drugą stronę, która była przyklejona właśnie do stolnicy, do niej nakładam farsz. Ja już mam wcześniej przygotowany farsz. Możecie go przygotować wcześniej, farsz można mrozić i obiecuję oczywiście zrobić osobny film. I zobaczcie, farsz ułożyłam tutaj tak mniej więcej, żeby połowa była w tym miejscu. I popatrzcie, teraz nic prostszego jak tylko założyć w ten sposób. Ciasto jest elastyczne, zobaczcie, ja sobie je tutaj naciągam i skleić. I teraz Wam pokażę kilka sposobów, jakie ja znam na sklejanie pierogów. Przede wszystkim ważne jest na początku, żeby Wasze brzegi były równe. Pierwszy sposób, myślę, że najprostszy, to jest po prostu zaciśnięcie w ten sposób. Musicie zaciskać na tyle mocno, aby te kawałki, oba kawałki ciasta się skleiły. Zobaczcie, to jest po prostu na gładko. To robię następnym sposobem. Kolejny sposób, jakim przynajmniej u mnie w domu moja babcia z moją mamą i ze mną jako dzieckiem sklejałyśmy pierogi. Pamiętajcie zawsze, żeby wyrównać te ranty. To był taki po prostu szczypany z przesunięciem, czyli łapiecie pieroga tu w tym miejscu i delikatnie przesuwacie między palcami ciasto. Zobaczcie, zostaje taki piękny wzorek, niektórzy go nazywają falbanką. Pamiętajcie, aby dociskać obie części ciasta ze sobą. Ja myślę, że to jest chyba najszybszy sposób sklejania pierogów. Kolejny sposób, zobaczcie, znowu pilnuję tutaj, żeby wszystko mi pasowało. Ciasto jest na tyle elastyczne, zobaczcie, mogę je naciągnąć, nawet jeżeli nie jest idealnie włożone. Zobaczcie, czyli najprostszy sposób. Teraz może zrobimy taką szczypankę. Znowu sklejam ze sobą brzegi pieroga w
ten sposób, nie dociskając aż tak mocno, żeby ono nie było za cienkie, natomiast na tyle porządnie, żeby się skleiły ze sobą. Zresztą ciasto się świetnie klei do siebie. I teraz popatrzcie, tutaj wkładając jeden palec w tym miejscu, szczypię, zobaczcie tu od spodu, tak, palcami i następny kawałek. I w ten sposób, zobaczcie, tworzę taką piękną, myślę bardzo efektowną falbankę, proszę bardzo. Tak wygląda to z tej strony, a tak z drugiej. Tym razem będzie to sposób, zobaczcie, tu się pojawił widelec. Wszystko jak zwykle tak samo, czyli zamykamy farsz. Pamiętajcie, żeby farsz kłaść tutaj w tej części, bo wtedy łatwiej jest wszystko zamknąć. Znowu sklejamy ciasto ze sobą, brzegi tutaj pieroga, delikatnie dociskając. Nie za mocno, bo przecież nie chodzi o to, żeby zrobić dziurę podczas takiego sklejania. Już jest sklejone. W miarę postarajcie się je wyrównać i wygładzić. No i teraz widelec. Widelcem delikatnie przyciskacie i tworzycie taki piękny wzorek. Proszę bardzo. O, zobaczcie, słuchajcie, ciasto się przykleiło do wałka. Wtedy weźcie odrobinę mąki. Z jednej strony wysmarujcie tą odrobiną mąki wasz placek, po to, żeby się nie przyklejał, żebyście mogli go spokojnie rozwałkować. I teraz ta druga strona, która jest przyklejona, jest świetna właśnie do sklejania. A ja spróbuję tym razem zrobić tak zwane uszko. Zobaczcie, znowu kładę tutaj i zamykam na gładko, czyli po prostu nie tworząc żadnego tutaj z wcześniej widzianych przez Was wzorów, czyli delikatnie wyrównuję brzegi, sklejając je ze sobą. I słuchajcie, co prawda uszka powinny być dużo mniejsze, to uszko będzie dużo, nawet mogę powiedzieć, że to będzie ucho, ale słuchajcie, chodzi o to, żeby pokazać Wam ideę. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu, trzymając pieroga pomiędzy palcami, troszeczkę go zaginam, zobaczcie, w taki łuk i tutaj wykorzystując brzegi ciasta, które jest bardzo elastyczne, zobaczcie, zakładam je na siebie i ściskam tutaj palcami, tu w środku jest taka dziurka i zobaczcie, mam już gotowe uszko. Zobaczcie, ja ciasto rozwałkowuję bardzo cienko, nie boję się, zobaczcie, ono jest elastyczne, to jest naprawdę bardzo dobre ciasto. I kolejny farsz i powiem Wam, że w tej chwili ten sposób, którym będę zaklejała pieroga, jest to sposób, którego się uczyłam najdłużej, bo nie mogłam załapać, tak mówiąc popularnie, o co chodzi w tej metodzie, ale jest bardzo efektowna. Jak zwykle, znowu przed zrobieniem jakiegokolwiek wzorka, tutaj trzeba skleić brzegi ciasta pieroga i sklejcie je tak dosyć porządnie. Tutaj przy tym wzorku ważne jest to, żebyście mieli tutaj kawałek pola do manewru, czyli tak na szerokość kciuka, żeby tego ciasta tutaj było. No i zaczynamy. Słuchajcie, zaczynamy od sklejania w ten sposób, że kciukiem wywijacie ciasto w ten sposób tutaj do środka, ten brzeg. Zobaczcie, jak on już jest zawinięty, musicie ciasto mocno ścisnąć. Teraz uwaga, robimy znowu to samo i ważna rzecz, żebyście nie zagięli tego ciasta po prostu tutaj w ten sposób, bo za chwilę nie będziecie mieli robić z czego falbanki, tylko zaginając je, zobaczcie, musicie go wyciągnąć z powrotem w drugą stronę. I zobaczcie, za każdym razem ono jest przeze mnie, to ciasto, wyciągane w drugą stronę. O, zobaczcie, i w ten sposób powstaje taki piękny wzorek. Ja widziałam, jak to było robione wcześniej, było to robione szybko i właśnie brakowało mi tego elementu tutaj wyciągniętego, z którego potem łatwo mi było zawinąć. Zobaczcie, taki właśnie wzorek, tak? I tak z całym pierogiem. Końcówkę zawsze, słuchajcie, chowam pod spód. Zobaczcie, piękne, prawda?
I kolejny sposób jest również takim rodzajem pięknej falbanki, czyli jak zwykle, zobaczcie jakie to ciasto, jak ja je lubię, jakie ono jest elastyczne. Powiem Wam nawet, że jest to ciasto, które jak lepią ze mną z niego dzieci, a dzieciom się potrafi wydarzyć dziura podczas takiego lepienia, to muszę Wam powiedzieć, że można to ciasto zalepić i wcale się nie odkleja podczas gotowania. Kiedy wszystkie tutaj macie już brzegi wyrównane, zaczynamy tym razem od tej strony. Zawijam pierwszy kawałek do środka i zobaczcie, robię taki zawijaniec tutaj do środka. O, zobaczcie, on będzie taki piękny, zawinięty. Tutaj w porównaniu do tej poprzedniej metody nie spłaszczamy tak mocno ciasta, tylko po prostu zawijamy jego brzeg. O, zobaczcie, w ten sposób. Takie zawijanie ozdobne ciasta ma jeszcze jedną zaletę, końcówkę tutaj podkładam pod spód. Ma jeszcze jedną zaletę, takie pierogi się naprawdę bardzo ładnie trzymają. Kolejnym rodzajem pieroga, które też, słuchajcie, takie jadłam, to są mieszki. Jak widzicie, ja tutaj, żeby zrobić taki mieszek, przygotowuję sobie placek i tutaj tym razem będę rozwałkowywać ciasto na okrągłe, czyli tutaj jeżeli się zdecydujecie na metodę, o zobaczcie, klei mi się do wałka, to ja go trochę podsypię tutaj z zewnątrz mąką i już się nie będzie kleić. Pamiętajcie, aby podsypywać tylko tę jedną stronę, która będzie na zewnątrz. Do przygotowania mieszka potrzebne nam będzie ciasto w miarę okrągłe, no bo to już sam mieszek właśnie od nas to wymusza. Słuchajcie, rozwałkujcie go wtedy dosyć cienko, szczególnie na brzegach, żeby one stanowiły piękną ozdobę i falbankę. I teraz taki rozwałkowany mieszek, właściwie ciasto na mieszek, podnoszę i kładam do środka. Zobaczcie, już mam tutaj na pierogi przygotowane, dlatego sobie troszeczkę je spłaszczę. I teraz zobaczcie, naciągając tutaj brzegi ze wszystkich stron równo, ciasto jest elastyczne, nie bójcie się go naciągać, będę sklejała sobie je tutaj razem na górze. Zobaczcie, już tutaj je naciągam powoli, ona już tutaj takie piękne ma kształty, o, w ten sposób i za chwilę je połączę razem. Te wszystkie brzegi, tak? O, tu już pięknie, zobaczcie, się ułożyło na mojej kulce. No i ostateczne, zobaczcie, zamknięcie mieszka. Proszę bardzo, zobaczcie, jest piękny. Kolejnym pierogiem, który Wam pokażę, rodzajem sklejania, będzie pierożek ravioli. Zobaczcie, ciasto mi się troszeczkę przykleiło do wałka, ale to nie szkodzi. Mam tu obok mąkę i pomogę sobie tą mąką. Pamiętajcie, to jest strona zewnętrzna, więc ta mąka nam potem nie utrudni sklejania. Zobaczcie, ciasto rozwałkowałam na taki duży placek. Jeżeli będziecie robili pierożki ravioli, to rzeczywiście rozwałkujcie sobie na większe placki, bo tutaj nie będzie dużych strat. Ja Wam pokażę teraz na tym mniejszym kawałku. Zobaczcie, jakie ciasto jest cieniutkie. Przewracam je na tę drugą stronę bez mąki i nałożę farsz. Teraz gdybym miała duży płat tego ciasta, po prostu bym je zawinęła w ten sposób, przykrywając tutaj ten mój kawałek. I teraz delikatnie należy złączyć ze sobą brzegi ciasta w ten sposób. O, zobaczcie, w ten sposób je łączycie. Oczywiście pierożki ravioli również są mniejsze. I teraz tutaj obok mając, po prostu je rozcinacie między sobą o w ten sposób. Tak? I załóżmy, że tutaj też zrobimy taki piękny rancik. Zobaczcie, macie piękne pierożki ravioli. Kolejnym sposobem, i on jest bardzo wygodny, jeżeli zdecydujecie się na wersję rozwałkowania całego ciasta i wycinania kółek, na przykład szklanką, do tego będziecie potrzebowali, do takiego rodzaju zamknięcia będziecie potrzebowali właśnie 2 kółek.
Ja już tutaj, słuchajcie, z przyzwyczajenia sobie przygotuję takie 2 kółeczka właśnie z moich porcji. Ważne jest, żeby kółeczka były mniej więcej tego samego kształtu. Ja tutaj widzicie mam jedno większe, dlatego że potem takie ciasto i tak należy rozciągnąć, bo nakładam teraz, słuchajcie, taki sobie farsz do środka, tak, on jest tutaj, powinien być okrągły i przykrywam go tym już troszeczkę rozciągniętym drugim płatem. I teraz możecie tak, na 2 sposoby, albo po prostu skleić brzegi na gładko, albo wykonać którykolwiek z tych wcześniej pokazanych przeze mnie Wam wzorków. Zobaczcie, one już są tutaj przyklejone. Ja je podnoszę, jeszcze tutaj oczywiście skleję, no i za chwilę zrobię jakiś wzorek, na przykład widelce. Oczywiście sposobów na lepienie pierogów jest na pewno dużo więcej. Ja Wam dzisiaj pokazałam, widzę 11 sposobów i to będzie na dzisiaj ostatni. Bardzo również prosty. Zobaczcie, znowu podłużne ciasto. Ciasto zawijamy, jak zwykle zakładamy. I co Wam jeszcze powiem? Słuchajcie, ja się dzisiaj tutaj bawię, pokazuję Wam różne sposoby. Staram się to robić na tyle wolno i dokładnie, żebyście mogli zobaczyć, na czym polegają właśnie te wszystkie metody zawijania. Możecie robić dowolne potem na końcu wariacje z tych sposobów. I teraz zobaczcie, znowu skleiłam ciasto tutaj na gładko. Ja sobie je delikatnie, teraz zobaczcie, poprzesuwam, robiąc taki ładny wzorek. Normalnie się to robi bardzo szybko i te pierogi się skleja bardzo szybko. No i teraz możecie, zobaczcie, z takiego zwykłego pieroga wygiąć go odrobinę, połączyć mu tutaj brzegi i jak to niektórzy mówią, zrobić takie płaskie uszko. Też jeden ze sposobów, wiem, że niektórzy w ten sposób robią uszka. No to wreszcie nastał ten moment, gdzie możemy gotować pierogi. Pierogi są przygotowane i teraz trzeba je ugotować. Trzeba to zrobić dobrze, a żeby zrobić to dobrze, trzeba znać kilka zasad. Pierwsza, najważniejsza zasada: woda ma wrzeć i to mocno. Ona musi się mocno gotować. Druga, wodę należy osolić. Po co solimy wodę? Po to, aby podnieść temperaturę wrzenia, po to, aby ciasto, zanim nasiąknie wodą, się ugotowało, no i żeby pierogi się nie sklejały. Kolejna sprawa, żeby się pierogi również nie sklejały, to ja zawsze mieszam taką wodę w garnku przed wrzuceniem pierogów, aż stworzę, zobaczcie, taki tutaj wir. I teraz do gotującej się wody przekładam moje pierogi. Tutaj w tym moim garnku jest około 3 litrów wody i na te 3 litry wody wkładam do 15 pierogów, dlatego że jeżeli jest ich zbyt dużo, to obniżymy bardzo mocno temperaturę wrzenia i one będą się wtedy rozgotowywały. A ciasto do pierogów należy gotować szybko. Zobaczcie, już tutaj co prawda mojego wiru nie ma, ale pierogi sobie luźno pływają. Jeszcze raz delikatnie już tym razem zamieszam i przykrywam wodę pokrywką i od momentu, aż woda zawrze albo pierogi wypłyną, a stanie się to, podejrzewam, w bardzo podobnym czasie, gotuję takie pierogi około 2 do 3 minut. Od czego to zależy, czy gotuję je 3 czy nawet czasami 4 minuty? No zależy to od farszu, który włożycie do środka. Jeżeli będą to mrożone truskawki, to takie pierogi gotujemy nawet 4 minuty, żeby te truskawki się na pewno ugotowały. Chociaż powiem Wam z mojego doświadczenia, takie pierogi z truskawkami, one od razu wypływają, także tutaj nie możecie czekać, aż pierogi wypłyną, tylko musicie poczekać, aż woda zawrze. No i u mnie woda właśnie już wrze. Ja teraz nastawiam czas na 2 minuty i po tych 2 minutach będę wyjmować moje pierogi. Zobaczcie, te pierogi, one mają możliwość obracania się w tej bulgoczącej wodzie. Dzięki temu nie trzeba ich obracać, one się równomiernie ugotują z każdej strony. Zamykam szybciutko, żeby nie obniżać temperatury. Minęły 2 minuty, pierogi wyjmuję.
Zobaczcie, one już tutaj sobie ładnie pływają. Jak widzieliście, to wcale nie jest trudne. Ciasto wyrabia się praktycznie samo. Jeżeli macie maszynkę, to już w ogóle prawie nie bierzecie w tym udziału, tylko dodajecie odpowiednie składniki. I jeżeli Wam ktoś kiedyś powie, że robi ciasto na pierogi, a tak na oko, a żeby była taka konsystencja, to już nie musicie się posiłkować robieniem ciasta na oko. Naprawdę te proporcje, które Wam podałam na początku, świetnie się sprawdzają, jak widzicie. Ciasto jest elastyczne, nie klei się, a jak spróbujecie je zrobicie, to zobaczycie i przekonacie się, że jest bardzo delikatne w smaku. Macie też do wyboru tutaj akurat dzisiaj 11 sposobów, jak można sklejać pierogi. Mam nadzieję, że wybierzecie odpowiedni dla siebie i będziecie się bawić razem z dziećmi, całą rodziną w sklejanie pierogów, bo to jest naprawdę fajna zabawa. Ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. A w miarę upływu czasu postaram się sukcesywnie pokazać Wam również moje propozycje na farsz do pierogów. Do zobaczenia.